Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. To, co zostawił nam Jezus, nie jest teorią do podziwiania, ale drogą do przejścia. Mówimy często, trzeba go naśladować, ale kiedy przychodzi konkret, okazuje się, że to nie jest wzór łatwy. To nie jest schemat działania w sytuacji sukcesu, zwycięstwa czy uznania. To jest wzór na coś znacznie trudniejszego, na znoszenie niesprawiedliwości. Pierwszy list świętego Piotra mówi wprost: Chrystus zostawił wam wzór, abyście szli za nim. I zaraz pokazuje, jaki to wzór. Nie chodzi o cuda, nie chodzi o nauczanie tłumów, nie chodzi nawet o modlitwę na górze. Chodzi o moment, kiedy człowiek jest niesprawiedliwie potraktowany. Bo właśnie tam zaczyna się prawda o sercu. Kiedy ktoś cię krzywdzi, a ty masz rację, to jest moment próby. Wtedy naturalną reakcją jest obrona, gniew, chęć odwetu. Chcesz wyrównać rachunki, udowodnić swoją niewinność, pokazać drugiemu jego błąd. I to wydaje się sprawiedliwe. A Chrystus robi coś zupełnie innego. Gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził. Nie dlatego, że był słaby, właśnie dlatego, że był silny. Bo prawdziwa siła nie polega na tym, żeby oddać cios, ale żeby go nie oddać, kiedy masz do tego pełne prawo. Jezus cierpiał niewinnie. To znaczy, jego cierpienie było absolutnie niesprawiedliwe. Nie było w nim winy, nie było podstępu, nie było żadnego powodu, żeby został potraktowany tak, jak został. A jednak przyjął to cierpienie bez buntu przeciwko ludziom. To jest wzór, który boli. Bo my potrafimy znieść cierpienie, kiedy wiemy, że zawiniliśmy. Wtedy mówimy: należało mi się. Ale kiedy jesteśmy niewinni, wtedy bunt rośnie w nas najszybciej. Wtedy rodzi się pytanie: dlaczego ja? Wtedy najłatwiej stracić pokój serca. I właśnie tam Chrystus stawia znak. Nie odpowiadaj złem na zło. Nie oddawaj tego, co sam otrzymałeś. Nie powielaj niesprawiedliwości, nawet jeśli cię dotknęła. Bo jeśli odpowiesz tym samym, stajesz się częścią tego samego mechanizmu. On pokazuje inną drogę. Oddać sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. To nie jest ucieczka. To nie jest rezygnacja z prawdy. To jest akt zaufania. To jest decyzja. Nie będę sędzią we własnej sprawie. Nie będę katem dla drugiego człowieka, nawet jeśli on był nim dla mnie. I tu dochodzimy do sedna. Naśladowanie Jezusa nie zaczyna się wtedy, gdy wszystko układa się dobrze. Zaczyna się wtedy, gdy ktoś cię rani, a ty nie oddajesz. Gdy jesteś niezrozumiany, a nie zamykasz serca. Gdy jesteś niesprawiedliwie oceniony, a nie niszczysz drugiego w odpowiedzi. To jest krzyż codzienności. Niespektakularny, niewidoczny dla świata, często niezrozumiały nawet dla najbliższych. Ale właśnie tam rodzi się prawdziwe podobieństwo do Chrystusa. Bo można znać Jego słowa. Można mówić o Nim. Można nawet Go bronić w dyskusjach. Ale dopiero wtedy, gdy zaczynasz żyć w ten sposób, wchodzisz w Jego życie naprawdę.
I wtedy okazuje się coś jeszcze. Że to, co wydawało się słabością, jest siłą. Że to, co wydawało się przegraną, jest zwycięstwem. Że milczenie wobec zła nie zawsze jest ucieczką, ale czasem jest najczystszą formą zaufania Bogu. Bo Chrystus nie przegrał na krzyżu. On wygrał, ale nie metodą tego świata. I właśnie tego chce nas nauczyć. Osobom, które wsparły kanał, wysyłam dodatkowy komentarz w formie pliku MP3 oraz niepublicznego filmu, który mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają do niego link.